Śląsk. Dziś kojarzy nam się z przemysłem, oryginalną kulturą, historią, ale ponad 1000 lat temu był jednym z najbardziej strategicznych obszarów całej naszej Europy Środkowej. Gęsta sieć grodów, naturalne bramy do Czech i na Węgry, kontrola nad handlowymi traktami, jakże istotna, bo kto miał Śląsk, ten miał przede wszystkim przyszłość. I to właśnie o tę przyszłość toczyła się wojna, która zaczęła się w ciszy, bez deklaracji, bez jednej wielkiej bitwy, lecz zmieniła kształt właśnie tej części Europy. W istocie rzeczy konflikt ten narastał przez lata, aż w końcu musiał wybuchnąć. Był to konflikt między Mieszkiem I, twórcą państwa, które dzisiaj nazywamy Polską, a Bolesławem II, jednym z najambitniejszych władców czeskich. I czy nie jest to właśnie szalenie ciekawe, że pierwsza wojna, o której mówią historycy, to wojna z Niemcami, a nie wojna, która faktycznie była pierwszą i nie z Niemcami, ale z Czechami, czyli w teorii braćmi Słowianami. Zapraszam dalej. Jeśli wydaje ci się, że to tylko jakiś nieznany epizod, który gdzieś tam kiedyś się wydarzył, to uwierz mi, nie jest to prawdą, bo właśnie te wydarzenia zadecydowały, czy państwo Piastów, które się rodziło, będzie silne albo po prostu zginie, stając się jednym z wielu plemiennych organizmów, które historia zmiotła z mapy, jak dla przykładu upadłe słowiańskie Połabie. Zatem witajcie w świecie brutalnego X wieku, w świecie, w którym miecz, ogień i zdolność budowania sojuszy były ważniejsze niż jakiekolwiek prawo międzynarodowe. Zresztą, czy to się w ogóle zmieniło do dni dzisiejszych? Aby zrozumieć, dlaczego ta wojna była tak ważna, groźna, trzeba spojrzeć na to dużo szerzej. Europa X wieku to labirynt plemion, księstw i rodzących się państw, które dopiero budują swoją pozycję. To koniec wieków ciemnych i narodziny średniowiecznej, uporządkowanej Europy ze swoim nowym ładem i nowym, złudnym jednak bezpieczeństwem. Na zachodzie rośnie potęga Franków wschodnich, już wkrótce nazywanych i będących zapamiętanych później jako Niemcy, czyli tak naprawdę nowego cesarstwa Ottonów. Na południowym wschodzie wyrasta silne państwo węgierskie, a daleko na północy konsolidują się struktury skandynawskie. A co dzieje się w centrum Europy Środkowej? Na razie mamy wielki chaos, z którego wyłaniają się dwa nowe organizmy – Polska i Czechy. Czechy są starsze, bardziej zakorzenione, bardziej zorganizowane, mają stałe kontakty z cesarstwem, dynastię uznawaną już przez Niemców i tradycję kontroli nad Małopolską oraz Śląskiem. Natomiast organizacja piastowska to nowy projekt, jeszcze niepewny, dopiero budujący swoją pozycję. Mieszko zebrał kilka plemion już do tej pory, batem, siłą lub układem. Zjednoczył Wielkopolskę, wyżynając konkurencję. Opanował Mazowsze, wchodzi na Pomorze, ale to wszystko jest świeże, nietrwałe, podatne jeszcze na uderzenie. Każdy grodowy wódz doskonale wie, że jego los zależy od prostych dwóch rzeczy: siły drużyny i tego, czy nie nadejdzie silniejszy sąsiad. A Czesi w tym czasie byli takim właśnie sąsiadem. Śląsk i Małopolska czują to wszystko na własnej skórze. Raz płacą daniny Czechom, a raz Mieszkowi. Granica jest płynna, ruchoma, krucha. Polityka brutalna. A ludzie w grodach zaczynają zadawać sobie pytanie, kto będzie naszym panem za rok, za miesiąc, jutro? I wtedy na scenę wejdzie Mieszko. Człowiek, który nie mówi zbyt wiele, ale zmienia wszystko. Mieszko I nigdy nie był wodzem, który lubił wielkie deklaracje. Nie zostawił po sobie spisanych manifestów, nie pisał listów politycznych jak władcy późniejszego średniowiecza. Zatem co o nim wiemy? Ano to, że potrafił budować państwo właśnie jak nikt inny w tym regionie. Bo jego grody były zorganizowane, jego drużyna liczna i dobrze opłacana, a jego polityka przemyślana i konsekwentna. Był świetnym politykiem i doskonałym wojownikiem. Na pewno wszyscy kojarzycie ślub z Dobrawą, ale czy wiecie, z jakich naprawdę doszło do tego powodów? No bo z pewnością uczucia tutaj nie miały żadnego znaczenia. Głównie chodziło o zabezpieczenie się przed agresją Niemiec, a z drugiej strony w ten sposób
Mieszko otwierał sobie drzwi do świata chrześcijańskiej dyplomacji, chrześcijańskiej Europy, którego Polanie jeszcze tak naprawdę nie rozumieli. Chrzest zatem był wtedy narzędziem, a nie celem Piasta. Ale w tym małżeństwie kryła się jeszcze jedna warstwa – czasowy rozejm z Czechami. Dobrawa daje Mieszkowi legitymację. Mieszko daje Czechom sprzymierzeńca przeciw ekspansji niemieckiej. Ale niestety Dobrawa umiera i cały układ zaczyna się natychmiast sypać. Polityka nie zna próżni, a Czechy, które dotąd trzymały się jednak w sojuszu, zaczynają patrzeć na Śląsk jak na swoją własność. Małopolska, a przede wszystkim strategicznie położony Kraków. To wszystko było dla nich kluczowe i nic wcale nie wskazywało na to, by chcieli oddać te terytoria bez walki. Tak zaczyna się pierwsza tak naprawdę zimna wojna w naszym regionie, która wkrótce zamieni się oczywiście w otwartą, kipiącą, gorącą. W pierwszej połowie lat 80. X wieku Czesi zaczynają testować polskie granice, zupełnie tak samo jak dzieje się to dzisiaj, tylko z innej strony. Czesi działali metodą drobnych ciosów, nie chcieli otwartej wojny, bo Niemcy przyglądali się obu stronom. Chcieli natomiast pokazać, że Śląsk z pewnością należy tylko do nich. Mieszko głupi nie był, widział to wszystko i pozornie milczał, jakby czekał na odpowiedni moment. I ten moment nadszedł. Mieszko mógł bronić Śląska, mógł stawiać grody, mógł nadal czekać, ale to nie był jego styl. Zamiast tego uderza tam, gdzie wróg najmniej się tego spodziewa. Chodzi o Morawy. Morawy były dla Czech tym, czym Wielkopolska dla Piastów. Fundamentem. Atak na Morawy był ciosem w serce czeskiej organizacji państwowej. Jest to czas, gdy na Morawach dzieją się wtedy niepokojące dziwne rzeczy. Czeska administracja grodowa, punkt po punkcie, znikała z północnej części tego regionu. Grody, które dotąd pełniły funkcje lokalnych centrów władzy, traciły swoją obsadę, jakby ktoś przerwał strumień ludzi i zasoby płynące z Pragi. Zmiany te nie były stopniowe, nie wyglądały na naturalne, sprawiały wrażenie gwałtownego odcięcia. W tym samym czasie Mieszko wzmacniał swoje wpływy na Górnym Śląsku, przesuwając punkt ciężkości swego państwa na południe. Z dzisiejszej perspektywy wygląda to tak, jakby Piastowie powoli, lecz konsekwentnie budowali korytarz prowadzący na Morawy, otwartą drogę przez Głubczycę i Ostrawę, pozwalającą armii ruszyć tam, gdzie czeski książę najmniej się spodziewał. Ołomuniec, Podiwin, dawne centrum Wielkich Moraw, czyli Stare Mesto, miejsca, które przez dziesięciolecia tętniły życiem, obumierają. Część z nich nie była spalona ani zburzona, ale po prostu przestawała funkcjonować. Wały popadały w ruinę, a ruch ludności wyraźnie malał. W archeologii taka cisza jest czasem bardziej wymowna niż ślady pożarów, bo grody nie milkną bez powodów. Ktoś musiał nadejść. Coś musiało zagrozić dotychczasowemu porządkowi. W tym samym czasie na północnych Morawach zaczęły pojawiać się przedmioty, które w żaden sposób nie pasowały do lokalnego kontekstu. Ceramika typowa dla ziem Piastów, bursztynowe ozdoby rodem z nadbałtyckich warsztatów, groty i elementy uzbrojenia, jakie nosili wojowie z drużyny księcia Polan. Oczywiście można to tłumaczyć handlem, ale dlaczego właśnie w tym czasie, kiedy czeska administracja podupada, a grody zaczynają najzwyczajniej pustoszeć? Dlaczego właśnie tam, gdzie Mieszko wzmacnia swoje pozycje? Dlaczego tak intensywnie, jakby nie chodziło o kupców, lecz o ludzi, którzy przychodzą z wielką siłą i zostają? Świadectwa pisane, które przetrwały z tamtego czasu, również unikają dosłowności, ale kryją w sobie pewien cień wydarzeń. W żywocie świętego Wojciecha, tekście, który powstał dla uczczenia przyszłego patrona Polski, autor mimochodem wspomina o Słowianach morawskich, którzy uciekli do krainy Mieszka. To zdanie od wieków rozgrzewa historyków niczym smażący się kotlet na gorącej patelni. Dlaczego ludzie z Moraw mieli uciekać do Polski? I przed kim? Dlaczego właśnie na północ? I jeśli bliżej przecież mieli do Czech, taki kierunek ucieczki ma sens tylko wtedy, gdy Morawy były polem walki, a na północ od nich znajdowała się siła zdolna zapewnić schronienie. Tak, to zdanie krótkie i paradoksalnie pozorne, będąc niepozornym,
jest jednym z najmocniejszych dowodów na to, że Mieszko działał tam nie tylko politycznie, ale z pewnością siłowo. Ale pamiętajcie, że wojny nie wygrywa się samą brutalną, niszczycielską siłą. Potrzeba sprzymierzeńców, ludzi, którzy znają teren, wiedzą komu nie ufać i jak uderzyć w słaby punkt. Morawy nie były jednolitą ziemią. Przemyślici mieli tam zwolenników, ale istniały też lokalne elity, które od lat z niechęcią patrzyły na rosnącą potęgę Pragi. Wśród nich znajdowały się rody wywodzące się jeszcze z czasów Wielkich Moraw, dumne, pamiętające dawne tradycje swojej własnej państwowości. Niechętne podporządkowaniu czeskiemu. W regionie Mikulcic, Pochańska czy właśnie Starego Mesta takie klany mogły szukać okazji, by odzyskać chociaż część swojej dawnej autonomii, a Mieszko, ambitny, sprytny, był dla nich naturalnym partnerem w tym procederze. W grę wchodzić mogli również sojusznicy polityczni Mieszka, kręgi związane ze słynnymi Slawnikowicami, rodziną świętego Wojciecha. Ich nienawiść do Przemyślidów była powszechnie znana. Gdy Mieszko chciał osłabić Przemyślidów uderzeniem w ich południowe ziemie, rody właśnie powiązane ze Slawnikowicami idealnie nadawały się do dyskretnej współpracy i rozprawy z Czechami. Zatem jak wtedy wyglądały Morawy? Ziemia, na której ścierały się ambicje, gdzie grody płonęły lub zamierały, gdzie ludność uciekała, a szlaki handlowe, którymi od stuleci wędrował bursztyn, sól i żelazo, stają się narzędziem politycznej rozgrywki. To tam Mieszko mógł zobaczyć szansę, by wejść do Europy Środkowej nie jako kolejny wasal Niemiec, lecz jako partner w rozmowach z cesarzem, równy partner i wszystkimi innymi władcami południa Europy. Kto bowiem kontrolował Morawy, ten mógł wpływać na handel z Dunajem, Italią, Panonią, a kontrola szlaków oznaczała więcej potencjału i jeszcze więcej siły dla Piasta. Nie wiemy, jak wyglądały wtedy tamte bitwy, nie znamy dowódców ani żadnych dat. Historia zapisała tylko grobową ciszę. Ciszę grodów opuszczonych, administracji znikającej jak mgła o poranku i ludzi szukających ratunku u północnego sąsiada. Wielka zmiana wisiała w powietrzu. Mieszko właśnie powrócił z wyprawy na Morawy. Kampania morawska nie była tylko krótkim epizodem, była pierwszą próbą uderzenia w Czechy od południa, pierwszym starciem o to, kto w Europie Środkowej ma mówić głosem silniejszym. Gdy Mieszko zakończył tę wyprawę, wiedział już jedno: konflikt z Przemyślidami to dopiero początek. Teraz kieruje swoje siły na północ, na Śląsk, krainę pograniczną pełną gęstych lasów, rozlewisk Odry i wielkich grodów, w których krzyżowały się szlaki kupieckie biegnące ze wschodu na zachód. Dla Czech Śląsk to brama do Polski, a dla Mieszka to tarcza chroniąca serce jego państwa. I w drugiej połowie lat 80. X wieku rozpoczyna się kolejna kampania, która przypomina powolne, bezlitosne przesuwanie granic ku południu. Po raz kolejny nie mamy kronik opisujących te działania szczegółowo, ale ziemia mówi ponownie więcej niż jakiś zapisany pergamin. Badacze odkrywają ślady spalenizny w warstwach grodów, fragmenty zawalonych wałów, gwałtownie przebudowane bramy. To nie były jakieś pomniejsze symboliczne starcia, to była prawdziwa wojna, w której każdy gród był twierdzą, a każda przeprawa nad Odrą mogła być miejscem zasadzki. Najcięższe walki musiały skupić się wokół Wrocławia, dużego grodu kontrolującego handel i politykę regionu, oraz wokół Opola, Oławy, Ujazdu i przepraw na Nysie. Każde z tych miejsc jest dzisiaj niemą kroniką walki, która trwała bez wytchnienia. Mieszko miał przewagę, której Czesi nie docenili. Jego drużyna była mobilna, lekkozbrojna, szybka. Wojownicy Polan poruszali się błyskawicznie między grodami, unikali frontalnych starć na warunkach przeciwnika, a swoje uderzenia prowadzili tam, gdzie wróg nie zdążył jeszcze zebrać sił. Czesi mieli cięższe uzbrojenie, grubsze kolczugi, bardziej zwartą formację, ale byli przez to wolniejsi, mniej elastyczni. I to właśnie wykorzystał Mieszko. Władca, który wiedział, że wojna nie zawsze należy do najsilniejszego, lecz często najsprytniejszego. Ale wojna o Śląsk nie rozgrywała się tylko na polach bitew.
Nad nią unosił się cień wielkiej polityki. Gdy Mieszko walczył na Odrze i Nysie, na zachodzie decydowały się sprawy jeszcze większe. Po śmierci Ottona II tron objął małoletni król Otto III, a regentką została cesarzowa Teofano, kobieta o ogromnym wpływie i jeszcze większych ambicjach. I właśnie w tym momencie Mieszko pojawia się w Kwedlinburgu. Wybór stron dla niego był oczywisty: stanąć po stronie niemieckiej regencji i młodego Ottona, wesprzeć ich w wyprawach przeciwko Wieletom i Czechom i otrzymać coś, co w polityce jest warte więcej niż tysiące wojowników: święty spokój na zachodnich granicach swojego kraju. Cesarstwo obserwuje w tym czasie konflikt między Piastami i Przemyślidami z rosnącym zaciekawieniem i zainteresowaniem. Oczywiście chcą go wykorzystać również dla siebie. I dla nich silne Czechy byłyby problemem, a silni Piastowie sojusznikiem równoważącym siłę w całym regionie. Otto III i Teofano nie zamierzają pomagać w ogóle Przemyślidom, a Mieszko, doskonale wyczuwając tą sytuację, mając tego strategicznego nosa, atakuje w momencie, gdy jego przeciwnik pozostaje bez wsparcia. Dlatego wojna może trwać, dlatego Czesi walczą, ale sami. Dlatego Mieszko nie tylko naciera, ale zaczyna w końcu przejmować inicjatywę na froncie. W ostatniej dekadzie X wieku, w roku 990, rozejm sasko-czeski nie przynosi pokoju na Odrze, a wręcz przeciwnie. Jest to moment, w którym napięcie sięga zenitu. Wybucha wielka wojna przemyślicko-piastowska, a jej wynik jest znany. Państwo Polan podbije Śląsk. Ale zwycięstwo to mogło rozpocząć się dużo wcześniej. Powstają pierwsze grody piastowskie we Wrocławiu, Głogowie, Opolu. To tak, jakby Mieszko uprzedził czas, budując nowe punkty oparcia jeszcze zanim rozpoczęła się ostateczna, najgorętsza faza wojny. Ale jest jeszcze jeden cień, który spowija tamte lata. Cień Małopolski. Nie wiemy, kiedy dokładnie Mieszko ją zajął. Titmar pozostawia niejasną wzmiankę o kraju zabranym czeskiemu Bolesławowi II. Czy chodzi tu o Małopolskę? Wielu z nich, historyków, uważa, że tak, że czeskie panowanie nad tą ziemią było tylko pozorne, że ich władza ograniczała się do kilku grodów, a może nawet tylko do Krakowa. Brak wielkich inwestycji czeskich z tamtego okresu wskazuje, że Małopolska mogła być słabo powiązana z Pragą, a jej zdobycie przez Piastów przyszło szybciej i łatwiej, niż mógłby sugerować konflikt tych dwóch wielkich rodów. Jeśli rzeczywiście Mieszko zdobył Małopolskę już wcześniej, zanim ruszył na Śląsk, wtedy wszystko układa się w logiczny ciąg, bo Mieszko realizował konsekwentnie swój wielki plan. Najpierw zabezpieczył wschód i południe, potem uderzył na Śląsk, a na końcu osłabił Czechy już tak bardzo, by już nigdy nie mogły zagrozić rosnącej sile Piastów. Małopolska miała stać się dzielnicą jego najstarszego syna, Chrobrego, i Titmar znów ironicznie potwierdza to między wierszami. Jednak część historyków jest innego zdania, że Małopolskę zdobył dopiero Bolesław Chrobry 10 lat później po śmierci Mieszka. Natomiast Kosmas, kronikarz czeski, piszący 100 lat po tych wszystkich wydarzeniach, przedstawia nam wersję, która wciąż budzi ogromne spory, a niektórzy próbują jeszcze innego wyjaśnienia, że Mieszko nominalnie panował w Małopolsce, ale faktyczną władzę sprawował tam z czeskiego nadania jego własny syn. Historia z tamtego czasu przypomina grę geopolityczną pełną niedopowiedzeń, w której każdy ruch miał znaczenie, każda roszada była ważna, a zapisy kronikarskie należy interpretować naprawdę z dużą dozą nieufności. Wyobraźmy sobie więc początek tej wyprawy. Polskie drużyny, lekkie i mobilne, ruszają wzdłuż Prosny i Wisły. Zbrojni poruszają się szybko, a miejscowi kupcy i rolnicy obserwują ich z ukrycia. W tej części Małopolski nie ma czeskich garnizonów. Czasem trafia się czeski poborca danin, jakiś wysłannik, może niewielka grupa zbrojna,
ale nie mieli oni armii, która mogłaby zatrzymać czy nawet walczyć z armią Piasta. W wielu miejscach Mieszko po prostu nie napotyka oporu. Zajmuje teren, który już wcześniej był luźno związany z Czechami i, co najważniejsze, nie widzi nikogo, kto byłby gotowy umierać za Pragę. Czy były walki? Najpewniej tak, ale nie były to wielkie bitwy. Raczej szybkie, punktowe starcia o mniejsze grody, o przeprawy, miejsca, gdzie czescy urzędnicy mogli próbować jeszcze stawiać opór. Były to jednak zapewne epizody. Lokalne zrywy, próby zatrzymania ruchu, który i tak był nie do powstrzymania. Natomiast archeologia nie znajduje tu wielkich warstw spalenizny. Nie widać śladów oblężenia samego głównego grodziska w Krakowie. Zatem to mówi nam jedno. Jeśli Mieszko walczył, to nie pod wałami głównego krakowskiego grodu, ale na wielu małych polach, punktowo rozbijając struktury władzy, która i tak była słaba i chyliła się ku upadkowi. A co z Krakowem? Tu historia robi się najbardziej ciekawa i tajemnicza. Gród istniał, funkcjonował, rozwijał się, ale nie widać po nim wielkiej katastrofy. Nie ma pożarów, które dałoby się datować na koniec X wieku. Nie ma porzuconych wałów, zasypanych umocnień, śladów, które wskazywałyby na brutalny szturm. Mamy tutaj za to coś innego. Nagłą zmianę elit, zmianę ceramiki, zmianę sposobu organizowania przestrzeni grodowej. Jakby w pewnym momencie ktoś po prostu przyszedł i powiedział: no, teraz to my tu rządzimy. A miejscowi nie mieli po pierwsze ani siły, po drugie powodu, by protestować i zapewne z łatwością opuścili swój najważniejszy posterunek na północ od Karpat. A może został sprzedany, politycznie przejęty układem, wcale bym się nie zdziwił. I ten scenariusz wydaje mi się najbardziej możliwy. Mieszko wcale nie musiał zdobywać Krakowa szturmem. On go po prostu zajął. Być może nawet na oczach lokalnych elit, które same w końcu uznały go za silniejszego protektora niż Przemyślidów. I polityka, bardzo ważny element, bo gdy Mieszko rusza na Małopolskę, Czechy są w bardzo trudnej sytuacji. Władca czeski Bolesław II jest osłabiony politycznie. Spór z cesarstwem niemieckim tylko narasta. Regencja Teofano wspiera Piasta jako przeciwwagę dla Przemyślidów, a granica czeskich wpływów na południu zaczyna się topić. W takiej sytuacji czescy dostojnicy w Krakowie, jeśli w ogóle tam jeszcze byli, nie mają już żadnej siły, by oprzeć się ekspansji Piastów. Mogli zostać zatem wygnani, mogli zostać też wybici, ale najprościej mówiąc, mogli po prostu uciec stąd jak tchórze. Mieszko zatem wchodzi do Krakowa nie jako zdobywca, ale jako już uznany nowy pan. Bez dymu, bez ruin, bez huku szturmowych młotów. Zamiast tego, z poczuciem, że to, co właśnie się dzieje, zostało od dawna mu przesądzone jak jakieś boskie przeznaczenie, a miejscowe elity, widząc jego siłę, jego wpływy na dworze cesarskim, rosnący autorytet, być może przyjmują go wcale nie z przymusu, ale z takim przekonaniem, że to jest właśnie właściwy kierunek, w którym mogą teraz podążać. Oczywiście dla współczesnych brzmi to mniej spektakularnie niż kolejna wielka bitwa i szturm, ale prawda jest inna. Mieszko być może nie zdobywał Krakowa mieczem. On zdobył go być może siłą swojej pozycji, sprawną polityką, naciskiem i strategicznym marszem od strony Kalisza z małymi potyczkami. Gdy potrzebował walczyć, oczywiście walczył lokalnie, robił to szybko, skutecznie, brutalnie, ale największe zwycięstwo odniósł właśnie tam, gdzie nie polała się krew. Tak mogli działać najpotężniejsi władcy tamtej epoki. Nie wtedy, gdy podpalali grody, ale wtedy, gdy nie musieli tego właśnie robić. I tak Małopolska przeszła w ręce Piastów. Nie w płomieniach, lecz w cieniu wielkiej politycznej gry. A Kraków stał się częścią państwa, które dopiero miało urosnąć do rozmiarów, jakich ówczesny świat się nie spodziewał w tym regionie naszej Europy. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Czy zgadzacie się z moją wypowiedzią, czy nie? Zapraszam was poniżej do komentarzy i dziękuję zwyczajowo za uwagę, jak zawsze. Zapraszam też do subskrypcji. Pozdrawiam, do usłyszenia ponownie.